Witam serdecznie dzisiaj o poranku. Dokąd może dojść WIG20? Co dalej na giełdzie? To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, zapraszam dzisiaj we wtorek o godzinie 18:30 do kawiarni Agere Kontra na następne spotkanie na żywo ze mną poświęcone temu, jak wykorzystać kryzys do zarabiania na walutach. Tutaj w tle adres dokładnie tej kawiarni i oczywiście informuję, że wszystkie wykresy pobrane, by stworzyć ten wpis, pochodzą z dwóch platform X Station 5 i z Bloomberga. Zaczynamy! Dokąd może dojść WIG20? Co dalej na giełdzie? To będzie uzupełnienie materiału, który ukazał się wczoraj po południu na kanale. Zachęcam do tego, żeby się zaznajomić z tymi materiałami dotyczącymi tego, jak bardzo mocno kupowane są teraz polskie aktywa, ale ten wpis będzie w szczególności poświęcony warszawskiej giełdzie papierów wartościowych. Zaczynamy od tego, jakie są stopy zwrotu od samego początku tego rajdu, który obserwujemy od 3 miesięcy. Widzimy, że indeks WIG20 wzrósł już o ponad 40%. Kiedy zobaczymy, jak rośnie WIG, ten główny indeks warszawskiej giełdy, to on rośnie od październikowych dołków o ponad 34%. Kiedy zobaczymy, jak zachowują się średnie spółki, no to one rosną prawie 27% od swojego dna, a małe spółki niecałe 18%. Więc wnioski są bardzo proste. Kapitał zagraniczny atakuje warszawską giełdę papierów wartościowych i polskie aktywa i wybiera właśnie spółki te duże, najbardziej płynne z indeksu WIG20. I to jest pierwszy wniosek, który należy wyciągnąć z analizy zachowania poszczególnych segmentów warszawskiej giełdy papierów wartościowych, bo gdyby było inaczej, to te mniejsze spółki, te, które najłatwiej wydźwignąć na bardzo wysokie poziomy, zachowywałyby się zdecydowanie lepiej niż te duże spółki. Jako że indeks WIG20 zachowuje się najlepiej, to wniosek jest jeden. Warszawską giełdą papierów wartościowych interesuje się teraz w szczególności kapitał zagraniczny i on lokuje swoje inwestycje przede wszystkim w spółkach, tych największych spółkach Skarbu Państwa i to one pchają teraz warszawską giełdę papierów wartościowych na najwyższe poziomy, jakie tylko można uzyskać. Średnioterminowy wykres pokazuje, jak bardzo na przestrzeni ostatnich dni i od samego początku tego roku indeks giełdowy jest pchany do góry. Pytanie jest, czy dzisiejsza sesja będzie przynosiła nam kontynuację tendencji wzrostowej. I na następnym wykresie widzimy, że gdyby zacząć już odpowiadać na pytanie, dokąd może dojść WIG20, to w pierwszej kolejności warto zwrócić uwagę na możliwość powstania formacji kanału zwyżkującego o 4-miesięcznej charakterystyce i gdyby się posiłkować jego wskazaniami, to górne ograniczenie jest teraz w okolicach poziomu 2120 punktów, co jest widoczne na wykresie. Inna analiza, bardzo ważna i ciekawa, pokazująca zniesienia Fibonacciego ostatniej fali Bessy, pokazuje nam, że dokładnie teraz jesteśmy na zniesieniu 50% całej fali spadkowej. Zniesienie ma znaczenie, ale moim zdaniem ważniejsze są te zniesienia na poziomach 1/3 ruchu spadkowego i 2/3, czyli Fibonacci w okolicach 61% wyznacza poziom okolic 2045 punktów i moim zdaniem jest to wartość, którą warto sobie zapamiętać. Daje nam następny poziom oporu, gdzie indeks ma możliwość utworzenia jakiegoś lokalnego poziomu ekstremalnego. Kiedy zobaczymy, jak przebiegają zniesienia wyprzedzające Fibonacciego, zniesienie 161% całej pierwszej fali wzrostowej, fali hossy na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych, to ta technika pokazuje poziom 2052 punkty jako poziom docelowy impulsu wzrostowego i w tym wypadku jest to dość zbieżne z tą wcześniejszą analizą Fibonacciego pokazującą poziom 2045 jako miejsce potencjalne docelowe, a to daje nam pierwszy węzeł w rejonie okolic 2050 punktów jako miejsce, gdzie WIG20 może zatrzymać się na nieco dłużej z powodu wielu technicznych poziomów oporu. Można się z analizą techniczną zgadzać bądź też nie, ale zdecydowana większość uczestników rynku wierzy w to, co się dzieje na wykresach, jakie wnioski płyną z wykresów. No i oczywiście warto myśleć przynajmniej
mieć świadomość tego, co myśli Twój przeciwnik na giełdzie papierów wartościowych, czyli gdzie uważa, że są potencjalne opory. Natomiast dla mnie szczególnie ważne jest oczywiście zachowanie średniej 200-sesyjnej na wykresie tygodniowym i ona wyznacza opór w rejonie 1988 punktów, który bardzo ładnie zgrywa się z tym psychologicznym znaczeniem poziomu 2000 punktów, więc jestem bardzo przekonany, że jeszcze w styczniu zaatakujemy poziom 2000 punktów, a jako, że jest tam średnia 200-sesyjna, to jest moim zdaniem główny poziom teraz oporu i gdybym miał odpowiadać na pytanie, dokąd może dojść WIG20 w tym impulsie wzrostowym, to właśnie wskazywałbym na rejon 1985, czyli na średnią 200-sesyjną oraz na psychologiczny poziom 2000 punktów. Jestem bardzo nastawiony prowzrostowo na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych i spodziewam się, że właśnie te opory będą testowane i tutaj zakończy się ta faza impulsu wzrostowego, którą teraz obserwujemy. Gdyby posiłkować się tym, jak zachowuje się rynek opcji, gdzie niezależnie są handlowane opcje put i opcje call na warszawską giełdę papierów wartościowych, to sygnały już nie są tak optymistyczne, są wręcz pesymistyczne, ponieważ zdecydowaną przewagę mają ci, którzy kupują opcje put. Opcje put są zdecydowanie droższe niż opcje call. No i wniosek jest taki, że jeżeli ktoś tutaj inwestuje na opcjach, no to oczywiście musi więcej zapłacić za opcje, by zabezpieczyć się przed tendencją spadkową, bądź też, żeby spekulować na nawrót do tendencji spadkowej. I to jest oczywiście bardzo poważny argument ku temu, żeby nie być aż tak bardzo euforycznym co do zachowania warszawskiej giełdy papierów wartościowych. I dlaczego tak się dzieje? Oczywiście jednym z głównych przesłanek i głównym powodem tego, że warszawska giełda papierów wartościowych zachowuje się tak dobrze w ostatnich miesiącach, jest zachowanie amerykańskiego dolara, o czym za chwilę będę mówił. Ale konsekwencją zachowania amerykańskiego dolara jest to, że giełdy papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych zachowują się najgorzej. Widzimy to tutaj na tym następnym wykresie, jak od października zachowuje się stopa zwrotu z indeksów giełdowych na Wall Street. Później, co jest ciekawe, zachowują się indeksy giełdowe Emerging Markets, później zachowują się indeksy giełdowe w Europie, a najlepiej zachowuje się indeks giełdowy w Hongkongu, czyli chińskie akcje. I wniosek jest taki, że to właśnie rynek Emerging Markets jest teraz najbardziej atrakcyjny dla inwestycji w sytuacji osłabienia amerykańskiego dolara i oczywiście widzimy, że spółki europejskie także są tutaj niezwykle ważne, więc mając na uwadze, że Polska leży w Europie i należy do rynków Emerging Markets, to dlatego też właśnie indeks WIG20 zachowuje się tak dobrze i rośnie o ponad 40%, plasując się bardzo blisko indeksu Hang Seng, jak widzimy tutaj na tej stopie zwrotu. Więc wniosek jest taki, że warszawska giełda papierów wartościowych jest teraz jednym z najbardziej atrakcyjnych miejsc do inwestowania na całym świecie. Jest porównywalna tylko z giełdą w Chinach, jeżeli chodzi o stopy zwrotu. A to pokazuje oczywiście, że jest spory potencjał na kontynuację tendencji wzrostowej, ale pod warunkiem tylko takim, że amerykański dolar będzie się dalej osłabiał. Widzimy presję na polskie aktywa, przede wszystkim na polskie obligacje. Ten wczorajszy materiał był poświęcony przede wszystkim polskim obligacjom, jak bardzo ta rentowność ruszyła w dół, z powodu oczywiście dyskontowania szczytu inflacji w Polsce, tego, że amerykański dolar się osłabia. Inwestorzy na całym świecie szukają stopy zwrotu i znajdują ją na polskich aktywach. Polskie obligacje, patrząc przez pryzmat całej krzywej dochodowości, którą odzwierciedla ETF na polskie obligacje, gdzie mamy klasyczną formację podwójne dno z potencjałem ruchu naprawdę bardzo mocno w górę, jeszcze szacowane na około 10 punktów, czyli dałoby to nam jeszcze prawie drugie tyle wzrostu na tym ETF-ie, czyli na polskich obligacjach. A to sygnalizuje, że cały 2023 rok prawdopodobnie będzie rokiem inwestowania w polskie i światowe obligacje. Spokój widzimy jednak na rynku krajowej waluty. Euro-złoty jest na poziomach, które obserwujemy od listopada. Cała presja idzie oczywiście w dolar złotego, który ma potencjał ku temu, żeby zwiedzić wkrótce poziom 4,25
I jako, że ta tendencja na rynku złotego pokazuje nam dość ograniczoną presję na krajową walutę, to jednak moim zdaniem inwestorzy zagraniczni cały czas są tutaj aktywni i to oni rozdają karty, wywołują następne fale wzrostowe. No i oczywiście ten amerykański dolar, skąd się bierze jego słabość? Z powodu tego, że inwestorzy widzą już szczyt cyklu podwyżek stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych, który jest już bardzo blisko. Inwestorzy po danych ISM jeszcze bardziej ograniczyli potencjał ku temu, żeby obserwować dalsze wzrosty stóp procentowych. Widzimy to po poziomie implikowanej stopy procentowej, która wyraźnie znowu spadła poniżej 5%. Rynek zastanawia się, czy będzie jeszcze końcowe 50 punktów bazowych podwyżki stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych w pierwszych miesiącach 2023 roku, ale większy potencjał do podwyżek stóp procentowych jest w Europie, dlatego ten euro-dolar teraz tak wyraźnie rośnie. Ale jeszcze będąc przy amerykańskich obligacjach, warto zwrócić uwagę, że ten powrót rentowności w rejon minimów z grudnia sprzyja i daje potencjał ku temu, żeby te indeksy giełdowe jednak także na Wall Street kontynuowały tendencję wzrostową. No i oczywiście amerykańskie obligacje dwuletnie zbliżając się do średniej półrocznej, czyli średniej stusesyjnej, mają potencjał ku temu, żeby też wywołać głęboki ruch w dół, wywołując falę wzrostową cen amerykańskich obligacji. Amerykański dolar testuje teraz ten poziom, który jest spojeniem średnich kroczących. Mamy tutaj także linię trendu wzrostowego oraz Fibonacciego i amerykański dolar wkrótce będzie musiał wybrać, a dane makroekonomiczne o inflacji, które poznamy w czerwcu, które poznamy w czwartek, będą naprawdę miały ogromną wagę dla amerykańskiego dolara i one zadecydują, czy te wsparcia, które teraz widzimy na wykresie, zostaną pokonane, czy też nie zostaną pokonane. Natomiast presja przeciwko amerykańskiemu dolarowi cały czas jest dobrze widoczna, a euro-dolar nie chce dalej spadać, chce ruszyć dalej w górę. I za chwilę będziemy analizować indeksy giełdowe w Stanach Zjednoczonych, ponieważ wczorajsza sesja nie była aż tak optymistyczna, jak jeszcze europejskie giełdy dyskontowały. Natomiast fakt, że ten euro-dolar nie zaczął wracać do spadków, nie wrócił poniżej poziomu 1,07, nawet jest na swoich maksimach tej tendencji wzrostowej, moim zdaniem będzie koronnym argumentem za tym, że giełdy w Europie oraz giełda w Warszawie zignorują wczorajsze zachowanie indeksów giełdowych na Wall Street i będą kontynuowały tendencję wzrostową, ponieważ głównym motywem międzynarodowym tego, co się dzieje na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych, jest osłabienie amerykańskiego dolara. Jeżeli więc ta tendencja na euro-dolarze jest obserwowana, więc wciąż będzie występowała presja na to, żeby kupować polskie akcje w Europie, więc pomimo tego, że wczoraj mieliśmy raczej negatywną sesję na Wall Street, nie spodziewam się większego negatywnego wpływu tego zachowania na giełdy papierów wartościowych w Europie, w tym także na warszawską giełdę papierów wartościowych, więc spodziewam się dalszej presji na to, żeby ta giełda rosła, żeby nasza giełda kontynuowała tendencję wzrostową. Odpowiedź na pytanie, co dalej na giełdzie, moim zdaniem jest zdeterminowana przede wszystkim zachowaniem euro-dolara. Jeżeli euro-dolar rośnie, giełda papierów wartościowych w Warszawie będzie rosła bez względu na to, co się tutaj będzie działo. Czynniki polityczne mają znikome znaczenie, nie mają praktycznie większego wpływu. Liczy się tylko i wyłącznie globalny przepływ kapitału do amerykańskiego dolara albo od amerykańskiego dolara. Teraz trwa tendencja od amerykańskiego dolara, więc jest większa szansa na wzrosty warszawskiej giełdy papierów wartościowych niż na spadki. I oczywiście rentowności amerykańskich obligacji i zachowanie amerykańskiego dolara plus dodatkowa presja na japońskie obligacje wywołuje ogromną nadzieję na następną falę silnych, dynamicznych spadków par związanych z jenem, przede wszystkim pary dolar do jena. Warto brać to pod uwagę, a na następnym wykresie widzimy korelację między zachowaniem indeksów giełdowych a amerykańskiej obligacji, która od kilku miesięcy jest wyraźnie dodatnia, więc jeżeli obligacje rosną, to rosną także giełdy papierów wartościowych, a jeżeli obligacje spadają, to spadają także indeksy giełdowe na całym świecie. Jest to oczywiście także pochodna zachowania amerykańskiego dolara. I teraz ten indeks Standard & Poor, który wczoraj moim zdaniem zawiódł oczekiwania inwestorów, nie udało się utrzymać nad poziomem 3900 punktów
Więc no tutaj WIG, raczej indeks Standard & Poor's prawdopodobnie będzie nam sygnalizował oczekiwanie na dane o inflacji. One będą miały potencjał ku temu, żeby wywołać następną tendencję. Widzimy, jak bardzo oczekiwania co do wyników spółek spadają. Zyski na akcje, projekcja zysków wyraźnie maleje i w tym wypadku oczywiście może mieć to negatywny wpływ na wyniki, które zaczną już wkrótce się pojawiać i będą dyskontowane przez giełdy papierów wartościowych na Wall Street. Natomiast widzimy relatywną siłę europejskich akcji i spodziewam się, że dzisiejsza sesja będzie miała znowu przyniesie nam tendencję wzrostową, kontynuację ruchu w górę w kierunku maksimów wszechczasów, ponieważ już o tym warto mówić. A dlaczego też te europejskie akcje są teraz takie szczególnie atrakcyjne? Ponieważ jak widzimy na wyceny są one zdecydowanie zaniżone w Europie względem Stanów Zjednoczonych. Widzimy tutaj wskaźniki dotyczące tego, jak zachowuje się popularny wskaźnik cena do zysku w Europie dla spółek wartościowych i generalnie dla całej Europy. I widzimy, jakie jest niedowartościowanie tych spółek względem wycen w Stanach Zjednoczonych. Na popyt na ryzyko wskazuje także zachowanie Bitcoina, ponieważ ta najbardziej popularna kryptowaluta nie wróciła poniżej poziomu 17 000 dolarów. Moim zdaniem to faworyzuje scenariusze prowzrostowe i spodziewam się dalszego ataku popytu na ryzyko. Cena złota także zachowuje się tak, jakby miała ochotę oczekiwać dalszych wzrostów euro-dolara, czyli osłabienia amerykańskiej waluty. W tym wypadku, jak widzimy na wykresie, oporem są już okolice 1890 dolarów. Natomiast jeżeli popatrzymy na zachowanie innych ciekawych kryptowalut, to w tym wypadku Litecoin zachowuje się zdecydowanie lepiej niż Bitcoin i moim zdaniem presja na ryzyko także jest tutaj wskazywana. Natomiast na co jeszcze warto zwrócić, mając na uwadze inne aktywa związane z ryzykiem, to przede wszystkim zachowanie ceny miedzi, która dynamicznie rośnie. Wczoraj, jak widzimy na wykresie, wyraźnie przekroczyliśmy barierę 8650 dolarów, gdzie mamy linię szyi dwuletniej formacji podwójny szczyt i jeżeli uda się utrzymać wyjście na ten poziom, zwłaszcza po danych o inflacji, to będzie to sygnał, że rynek na całym świecie oczekuje miękkiego lądowania światowej gospodarki, że ożywienie gospodarcze się pojawi, że pojawi się popyt na ryzyko, że indeksy giełdowe pójdą w górę i że te zjawiska negatywne, które teraz obserwujemy, będą tylko chwilowym wydarzeniem, a nie będą pociągały ze sobą jakąś dłuższą recesję. Więc zachowanie ceny miedzi jest moim zdaniem głównym wyznacznikiem tego, jaka będzie koniunktura na giełdach papierów wartościowych w następnych miesiącach. Jako że cena miedzi rośnie, więc spodziewam się dobrych sesji na giełdach papierów wartościowych na całym świecie. I co jest bardzo ciekawe, obserwujemy w ostatnich dniach od samego początku tego roku silny wzrost otwieranych pozycji na ropie naftowej. Ilość tych otwartych pozycji rośnie, jest na poziomach najwyższych od września. Ropa naftowa, jak widzimy, buja się między 80 a 70 dolarów, a to sygnalizuje, że już jakiś kapitał liczy na następny ruch, bardzo wyraźny kolejny ruch. Ja osobiście spodziewam się, że to będzie raczej ruch wzrostowy niż spadkowy, jeżeli oczywiście amerykański dolar będzie się osłabiał, a to będzie oznaczało, że giełdy papierów wartościowych, takie jak Warszawska Giełda Papierów Wartościowych, będą miały potencjał ku wzrostom, jako formy dyskontowania także ożywienia gospodarczego, a to w takiej sytuacji sprzyja temu, żeby ropa naftowa jednak ruszyła w górę niż w dół. Co dalej na giełdzie? Myślę, że tendencje wzrostowe są zdecydowanie bardziej prawdopodobne niż spadkowe. Mamy super początek roku, wymarzony wręcz początek roku na polskich aktywach, a to sprzyja temu, żeby i cały 2023 rok był bardzo optymistyczny dla giełdy papierów wartościowych, dla wszystkich krajowych aktywów. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I oczywiście zachęcam wszystkich, żeby dzisiaj o godzinie 18:30 spotkać się ze mną na żywo w kawiarni Agere Contra na piwie. Porozmawiamy sobie o tym, jak wykorzystać kryzys do tego, żeby zarabiać na walutach. Zachęcam do tego, żeby się zapisywać na nasze następne spotkania na żywo w kawiarni Agere Contra. Tutaj widzimy, że następne spotkanie będzie 21 lutego, gdzie porozmawiamy o obligacjach
No i oczywiście na następne spotkania, które będą w kolejnych miesiącach w tej kawiarni dość cyklicznie. Jeszcze raz dziękuję za to wszystko, że jesteście Państwo na kanale. Życzę dzisiaj stopy zwrotu i pięknego dnia. Pozdrawiam.